Dzień dobry, Dzień dobry. witamy w kolejnym odcinku Agile po przejściach. Dzisiaj porozmawiamy o metrykach i o tym, dlaczego właściwie mamy takie sytuacje, że przychodzimy z metrykami i ludzie niekoniecznie są zadowoleni tym faktem, że przychodzimy z liczbami i z czymś do mierzenia. Co więcej, jeszcze tak ci powiem, Felix, takie ciekawe mnie naszło dzisiaj, No. że to jest trochę taki papierek lakmusowy. Takie ciekawe pytanie, a może taki eksperyment, żeby zobaczyć, jaka jest kultura w organizacji. Przyjdź do zespołu, do jakiejś grupy, powiedz No. im, słuchaj, no chcę zacząć mierzyć to, jak szybko dokończamy rzeczy, jakie mamy otwarte rzeczy, jak stare są te rzeczy i zobacz, jak zareagują. Dobre. No, w sumie zgadzam się. To znaczy, dodałbym chyba do tego, że to może zależeć troszkę od zespołów, bo widziałem w jednej organizacji dwa zespoły, które jakby na taki komunikat jeden by powiedział: nie, po co w ogóle, bez sensu i tak dalej, nie? A znaczy jeden zespół, tak? Nie jeden człowiek, tylko jakby podsumowuje tu reakcję zespołu, a w drugim byłoby: o, super, ciekawe, sprawdźmy to, jakby no chętnie się przekonamy, czy jest sens, czy nie. Jakby nawet nie, że z założeniem, to, bo to dla jasności nie każda metryka jest w każdym kontekście pomocna, tak? Więc jakby zdrowe podejście do metryk będzie raczej polegało na tym, że okej, sprawdźmy, zobaczmy, przekonajmy się, czy to nam pomaga, czy nie. No i w jednej organizacji, znam taką jedną organizację, w której, znaczy no, znam więcej organizacji, w których może być podobnie, ale kojarzę teraz właśnie dwa takie charakterystyczne dla mnie zespoły, z którymi zdarzyło mi się pracować i gdzie tam nawet w jednej organizacji byłoby różnie, czy ta reakcja byłaby różna. Ale no tak, kultura organizacji w jakiś sposób wpływa na to, jak tam ludzie reagują. No i pewnie no, bardzo ciekawe to, co mówisz, bo w sumie nie myślałem o tym, że to jest papierek lakmusowy na kulturę. Mhm. Bo to jest, no właśnie, z jednej strony może być tak, jak ty mówisz, że to zależy od zespołu, z drugiej strony przynajmniej w moim doświadczeniu to jest tak, że przeważnie spotykałem się z takim podejściem, no a po co to komu? A kto będzie na to patrzył? A, Tam kilka a, rzeczy może być, nie? a do kogo to później będzie wysyłane? A czy to będzie tylko dla nas? I jak myślisz, o czym to świadczy? Nie wiem, czy spotkałeś się z takimi pytaniami, ale Tak, tak, zakładam, że no tak. oczywiste. Tak, i to im więcej pracuję z metrykami, tym bardziej, tak. No i tu chyba zależy od kilku rzeczy i może odczarujmy ten taki element, związany z metrykami, który moim zdaniem się często powtarza, że ludzie trochę podchodzą do metryk tak jak do szkoły, nie? Że w szkole były oceny i że jak tam była, nie wiem, piątka albo dwuja, albo tam, później jakieś przeniesione na tam mierny, bardzo dobry i tak dalej, tak? Mhm. To że jakby tam była jakaś liczba, tak? Ja nie wiem, czy to jest tak, że wszyscy mają tak, że jakieś, nie wiem, złe historie ze szkoły, tak? Czy z czego to może wynikać, ale naprawdę jakby często spotykam się z takim podejściem, że ktoś słyszy metryki, a widzi ocena, tak? Co dla mnie jest totalnie, ale to naprawdę totalnie inną koncepcją, nie? W sensie metryki, dobre metryki w organizacji nie służą ocenianiu, tak? Jak ktoś chce zrobić metryki po to, żeby coś tam ocenić, tak? Albo drugie z moich ulubionych takich organizacyjnych, porównać jak wyglądamy na tle innych, tak? Bo to takie, no niestety zdarza się. No to mówię, szkoda czasu, jakby co ci z tego, że porównasz, tak? W sensie, że co, pójdziesz później i będziesz mógł mieć pretensje do tych, co tam mieli mniej punktów, i pochwalić tych, co mieli więcej punktów. No jakby nie o to chodzi, nie? Raczej chodzi o to, żeby zauważyć, co robią jedni, co robią drudzy i żeby jedni od drugich mogli się nauczyć, nie? No jakby gramy do tej samej bramki, a nie do tego, żeby tam wygrać konkurs na zespół roku, tak? Albo żeby To wręcz dobre, no. przyszedł ktoś mądry i powiedział: ogłoszę wam teraz konkurs taki metrykowy na zespół roku. Nie? No I właśnie. nie wiesz. No, No ale rozumiem, o co chodzi, nie? Że jakby to ja skojarzenie ze rozumiem, no. szkołą mnie jakby
no, powtarza się często. No ale to skąd to się bierze, skoro jakby jako dorośli wiemy, tak No ze podświadomie, że szkoły. szkoła się skończyła. No. Może niektórzy jeszcze siedzą mentalnie w tej szkole i faktycznie obawiają się tej oceny. No, jakby wiemy, że szkoła się skończyła, studia się skończyły, przeżyliśmy, jesteśmy w pracy, pracujemy po to, żeby dostarczać wartość i po to, żeby firma działała coraz lepiej, prawda? No i mimo, że możemy powiedzieć, że metryki służą po to, żeby robić lepsze decyzje, podejmować lepsze decyzje tak naprawdę, bo dostarczają pewnych danych, które mogą nas poinformować o tym, w którą stronę możemy pójść, tak? To jednak gdzieś te obawy nadal się kryją. I ja to trochę tak patrzę na tą kulturę, no i dużo mi tutaj wynika z tego, w jaki sposób liderzy, management, ale też członkowie zespołów zachowują się wobec siebie właśnie w sytuacjach takich, kiedy coś jest nie tak. Kiedy coś pójdzie nie tak. I z A, tego może wynikać no. dużo obaw. No to jeśli tak się zachowujemy, kiedy coś poszło nie tak, był jakiś błąd i tak dalej, i nie wiem, może jest jakaś atmosfera taka niedobra, no to co będzie, jeśli ktoś będzie miał cały czas jakieś dane, gdzie będzie mógł powiedzieć, że o, to jest nie tak, to jest nie tak, to jest nie tak. A w sensie, że będzie się można tak konkretnie przypierdzielić, tak, do jakiegoś tam elementu i Aha. no dobra, to i to jest w sumie chyba drugi element, czy jakiś drugi punkt, z takich, rzeczy, co się może dziać, że no brak zrozumienia, tak, wśród ludzi, w sensie wśród, zespołów, tu już tak nazwijmy, że powiedzmy, że mówimy o jakiejś metryce dotyczące jakichś zespołów czy jakiejś firmy, w której są zespoły, ale też wśród liderów. Tak? No bo jeżeli ludzie zobaczą sobie, że no to jest fajny przykład ten, który podałeś, że ileś czasu temu coś się popsuło, tak? Coś cię nie udało, albo był jakiś problem, i wtedy przyszedł ktoś, wyciągnął wszystkie dane, jakie ma, po to, żeby dowalić komuś innemu, tak? No to jaki wniosek mają sobie wyciągnąć na temat tego, że no, że teraz będziemy mieli stałe dane, na które będzie można w każdej chwili patrzeć i każdy będzie mógł spojrzeć. I jeszcze dodajmy do tego transparencję, czyli że wszyscy mogą patrzeć na wszystko. No i znowu pewnie możemy tu jeszcze bardziej zawrócić i jeszcze głębiej zanurkować w brak zrozumienia, nie? Że to de facto jest, wiesz, jakby jedno wspiera drugie, tak? Z jednej strony jest jakiś tam strach przed oceną, być może, nie wiem, tutaj w notatkach zrobiłem sobie strach przed zwiększonym nadzorem, tak? Czyli że jakby metryki posłużą, w sensie brak wiary w to, że metryki posłużą czemuś innemu niż temu, żeby tam ktoś mógł teraz, no właśnie, bardziej się przypierdzielić, nie? Czy przyczepić do czegoś, i to jeszcze będzie miał konkretne dane, na które. No i tutaj, Paweł, pewnie dochodzimy do trzeciej rzeczy, że jakby niezrozumienie, jak tego użyć. Ja się z tym spotykam dosyć często w kontekście metryk przepływu. Mhm. Tam jest taki spory problem, że żeby zrozumieć, na czym polega przepływ i jak się go mierzy, to trzeba trochę wejść w troszkę inny model myślowy. Tak? Czyli musisz jakby wskoczyć sobie, no zresztą nie muszę tobie tego tłumaczyć, ale tak dla wszystkich słuchających, trzeba troszeczkę przełączyć się z takiego myślenia o pracownikach na myślenie o pracy. Tak? To jest jakiś jeden z takich podstawowych elementów. Przestać patrzeć na to, kto jest jak zajęty, a zacząć myśleć w kategoriach, która praca stoi i gdzie Mhm. czeka, nie? Gdzie zadania, już pewnie to mówiłem wielokrotnie, ale gdzie Przepływ zadania. zamiast po Tak. prostu wydajność poszczególnych osób. Tak, i gdzie zadania stoją, jak czekają jak pacjent na sorze, nie? To jest jakby przykład, którego dosyć często używam. No i teraz zmiana tego modelu myślenia dla osób, które nie miały wcześniej styczności z tymi metrykami, jest, w sensie wymaga pewnej inwestycji. To znaczy ktoś musi się nad tym zmurzyć, zastanowić, jak tego użyć, stworzyć sobie jakieś połączenia w głowie, nie? I żeby móc później zobaczyć na te metryki i powiedzieć: o kurczę, no to jest naprawdę bardzo użyteczne. Ja w sensie widziałem takie
metamorfozy, tak, na przykład product ownerów, którzy nie korzystali z tych metryk, nie rozumieli po co są, ale później zrozumieli i mówili, kurczę, no to jest coś, co mi nie dość, że ułatwiło pracę, to jeszcze potrafi uczynić ją dużo bardziej skuteczną, ale to wymaga inwestycji czasowej. Nie? I Dokładnie. jak ktoś nie rozumie, dlaczego, w sensie jak ktoś nie dokonał tej inwestycji, to nie rozumie jak tego użyć, a jak nie rozumie jak tego użyć, to może traktować to jako po prostu, nie wiem, kolejne narzędzie inwigilacji tylko że systematyczne, transparentnie dostępne dla wszystkich i tak dalej. Nie? Nawiążę do tego, co powiedziałeś, to niezrozumienie, nie? Czyli jakby przejście zrobienie tego mentalnego kroku między zrozumieniem takim lokalnym, a takim systemowym, nie? Czyli zmiana tak naprawdę podmiotu, który badasz, tak? Z takiego, że badam człowieka i sprawdzam, czy jest zajęty i dobrze sobie radzi, na takie podmiot tej jednostki pracy, która przepływa przez nas system. Najlepiej, żeby to była jednostka wartości też powiązana z tym i to pomaga. Ja bym jeszcze wrócił do tego niezrozumienia, bo tutaj dla mnie jest też jeden ważny punkt, dlaczego ludzie obawiają się metryk, bo często metryki są brane jako cel. I wiemy, że no jest takie No, słynne tak powiedzenie, że jeśli metryka staje się celem, to przestaje być dobrą metryką. Ja to widziałem już wiele razy, gdzie celem były konkretna ilość błędów, że nie ma być więcej niż X, tak? Że słynne zero bug policy, tak? Rzucamy się wszystko. Bugów było jak najmniej, albo żeby było wykrywanych jak najwięcej, no to wtedy też wiemy, co się dzieje, tak? najlepiej w Żeby, nie ogóle wiem, stworzyć niespójność w organizacji, mówiąc, wy macie cele jak najwięcej bugów znaleźć, wy macie cele jak najmniej bugów mieć, no i tak, jakby i patrzeć, jak ludzie wewnątrz tej samej organizacji działają na przekór sobie, nie? tak, no i nie wiem, tutaj cele sprzedażowe, które konfliktują się z celami, nie wiem, produktowymi, bo tutaj są jakieś zależności, tak? Nie wiem, widziałem ostatnio cele, ile story pointów robić, ile trzeba mieć na koniec zrobionych jakiegoś program inkrementu albo kwartału, tak, że tutaj jak jest mniej niż 80% zrobionych, to jest źle, no i oczywiście do czego to prowadzi, że usuwamy te rzeczy, które były niezakończone i po prostu przesuwamy do następnych kwartałów czy program inkrementów, i wtedy z, nie wiem, 50% robi się 90%, tak, zakończonych rzeczy. Świetnie, no ale Tak. pokaż mi, jak mnie mierzysz, to dostaniesz to zachowanie właśnie. No, to muszę przyznać, że ten przykład z przerzucaniem na kolejne, na kolejne kwartały, tak, w sensie, no niestety, ale no tak, no bo jeżeli liczymy, już pomijając to, co myślę na temat story pointów, tak, i ich użyteczności w ogóle, to jeśli ktoś jakby stawia sobie cele takie jak duża ilość story pointów, która jest metryką jakby taką, którą można oszukać po prostu umawiając się na to, że od teraz 5 będzie znaczyło 5 razy więcej, tak? No to jest już w ogóle poziom jakby, w którym tam jest dużo wiedzy do nadrobienia i to u kogoś, kto ma ten pomysł, a nie w zespołach, które mają go zrealizować. Tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą znowu, no nie chcę tutaj mówić, że może inaczej. Powiem to w ten sposób, że bardzo, bardzo dużo zależy od liderów. No i teraz jeśli znowu to może troszkę o sprzężeniach zwrotnych i o tym, jak metryki mogą w tym pomóc. Jakby mając liderów, którzy nie mają pomysłu, jak usprawnić proces, tak, to tam najprostszym sposobem jest po prostu przyjść i żądać, żeby było lepiej. A jak dodasz do tego jeszcze metrykę, to już jest w ogóle jakby i jakiś poziom hierarchii, w której ktoś ma prawo żądać nawet rzeczy, których w sumie sobie wymyślił, nikt nie rozumie, no to wtedy mamy jakby prosty przepis na bardzo trudną sytuację w organizacji, tak? I w takiej sytuacji metryki raczej nie pomogą.
tak? Bo będzie, no dobra, będziemy mieli metryki, będzie można na to popatrzeć, będzie można co tam tydzień, czy co sprint, czy co ile, ktoś będzie mógł przyjść i narzekać na to, że miało być 5, a jest 3, albo że miało być 150, a jest 130. Nie? I to nie pomaga. Bo to nie Mhm. temu służy, nie? To jest znowu o tym braku wiedzy i umiejętności, że jakby zrozumienie tego, jak działa dana metryka, albo co my de facto chcemy zrobić, bo to jest pewnie pierwszy punkt, nie? Co my chcemy zrobić, co chcemy zmienić, wokół czego chcemy się optymalizować, później jak to zmierzymy, tak? Jaki mamy teraz proces, jakie wprowadzić w nim zmiany i w założeniu, jeśli te zmiany zadziałają, no to za jakiś czas powinniśmy to w jakiś sposób zobaczyć w metrykach. Nie? To jest proces na zmianę, tylko to jest znacznie bardziej skomplikowane niż przyjść i powiedzieć, że macie 130, ale ja bardzo chcę, żebyście byli ambitni i ma być 150, bo tak sobie wymyśliłem. Nie? Co niestety też nie powiem, żeby było powszechne, bo widzę tutaj coraz większą dojrzałość w tym obszarze, ale zdarzyło mi się współpracować z ludźmi, którzy dokładnie tak na to patrzyli. Nie? Mhm. Ja myślę, że punktem jeszcze takim chyba ostatnim w tym toku rozmowania, czemu ludzie się obawiają, myślę, że może być też punkt, który my jako środowisko, też my jako ludzie, tutaj ja czy ty, pewnie mieliśmy też okazję parę razy wprowadzać te metryki w niezbyt jasny i przejrzysty sposób. I też mi się zdarzyło na pewno kilka razy zrobić tak, że przychodzę i mówię, dobra, to teraz zaczniemy mierzyć to i to. Dlaczego? No bo to są dobre praktyki. Tutaj wiecie, tutaj będziemy mierzyć cycle time, no ale przecież to oczywiste, nie? I zdarzyło mi się wprowadzać jakby tak na takim autopilocie, że no dobra, mam pewien zestaw metryk, to już ileś razy to już robiłem, jest nowy zespół, dobra, to ja sobie pójdę na skróty i zacznę to wdrażać, pokazywać i oczekiwać, że teraz zespół zacznie wyciągać wnioski, zaraz tutaj zacznie się optymalizacja właśnie przepływu, poszukamy sobie wąskich gardeł i tak dalej. Zapominając o tym, że jeśli nie wytłumaczę tego dobrze, nie pomogę im zrobić tego przeskoku właśnie mentalnego, o którym ty mówiłeś, tego myślenia o przepływie zamiast myślenia, ej, ale zaraz będę oceniany, to, to nie zadziała. To będą moje metryki wtedy i ja będę tym policjantem, który stoi na straży tych metryk i zacznie się kombinowanie w zespole, to co by zrobić tak, żeby Paweł był zadowolony i żeby to się zgadzało i żeby te metryki nie były za duże, a jeśli są jakieś takie, źle się tutaj coś stawia nas w złym świetle, to pewnie metryki są złe i pewnie coś jest nie tak mierzone, to nie my jesteśmy nie tak. I to też biorę na siebie, taką lekcję, że jeśli pójdę na skróty, to nie kończy się dobrze. No, ja ostatnio sprawdzam troszeczkę, czy może jakby konkretną strategię, która mi pomaga, bo oczywiście sam też popełniłem ten błąd w życiu i jakby no jest strategia, która mi pomaga sobie z tym radzić, bo zwróć uwagę, że ta inwestycja w zmianę myślenia, jeszcze pomnożona przez ilość ludzi w zespole, plus może jeszcze liderów pracujących z danym zespołem, albo jeśli wprowadzamy metryki na poziomie organizacji, to już w ogóle przez dużą ilość osób, to jest niemożliwe, żeby to nadrobić i tak, nie wiem, zrobić im jedno szkolenie i już wszyscy nagle zrozumieją, że świat działa inaczej. Nie? Więc jakby strategia, która mi pomaga w tym, to jest zacząć od czegoś prostego, czegoś, co jest bardzo łatwo zrozumialne, tak? Nie wiem, czy to jest Zrozumiałe? polskie słowo, ale zrozumiałe. O, dobra, zrozumiałe to lepsze słowo zdecydowanie. Więc zacząć od czegoś, co jest łatwiejsze w zrozumieniu, łatwiej ludziom załapać i po prostu zacząć to robić. Podaj Wtedy jakiś jakby przykład. Podaj jakiś jest, przykład tego. no, przykład, który mi chodzi teraz po głowie, to jest Whip Age, ale taki jakby liczony jako średnia. Tak, czyli Czyli bierzemy sobie jeden długość, dzień. No, jak stare są rzeczy, które są obecnie otwarte, tak? To mówimy pod tak, przy Whip czym Age. zwróć uwagę, że jakby to jest jakby jeden punkt, nie? Ale jest jeszcze krok wcześniej. Można zrobić tak, że dla każdego dnia, czy jakby na dzień dzisiejszy, patrzymy, jakie zadania są w toku, ile już trwają,
liczymy sumę tego trwania, sumujemy jakby wszystkie czasy trwania i dzielimy przez ilość. I wychodzi z tego średnia, ile zadania trwają teraz, wszystkie otwarte. I to jest jakby dosyć prosta metryka, którą łatwo załapać. W sensie, że jak zrobisz to w czasie jeszcze, czyli jakby zobaczysz sobie w danych historycznych, że dzisiaj było tak, wczoraj było tak i tak dalej, to możesz zobaczyć trend, czy to rośnie, czy maleje. Nie? I bardzo oczywiste jest, że jeśli ci średnia zadań rośnie bardzo systematycznie, ona zwykle tak jest, że rośnie i później sobie gdzieś tam spada, jak zadania są zamykane. Jeśli ma bardzo dużą liczbę, no jeśli średnio z wszystkich otwartych zadań, a naprawdę widuję takie rzeczy, to nie jest dla mnie zaskoczeniem, to tam jest na przykład 200 dni, tak? No to tam już od razu wiadomo, że coś jest nie halo, no bo jakby jeśli średnia wynosi 200 dni, to oznacza, że mniej więcej cycle time będzie wynosił 400, tak? Znaczy Tomek, no, a jak to tutaj teraz pomaga, na maksa upraszczam, nie? jak to pomaga zespołowi, że przychodzisz i jak zespół na to reaguje? Jak zobaczysz taki trend rosnący, to możesz na przykład pokazać product ownerowi, zobacz, no jakby czy to cię nie martwi, nie? Czy jakby czy nie widzisz tutaj jakichś aspektów, które są no niepokojące, no bo jakby to jest niepokojące, nie? Jeśli mamy sprint, zwłaszcza jak mamy sprint na przykład dwutygodniowy a tam wychodzą takie liczby. No i to jest pierwszy punkt do tego, żeby na przykład złapać ten punkt, czy zahaczyć się o metryki. Na zasadzie, no oczywiste jest, że przy takich liczbach to po prostu pewnie jakieś stare zadania tam są w toku, które nie wiem, usunęliśmy ze sprintu po to, żeby wróciły w następnym i nigdy w życiu nie wróciły już do sprintu. To jest jakby pierwszy punkt do tego, żeby ktoś sam zadał drugie pytanie. I teraz już nawet nie chodzi mi o tą konkretną metrykę, czy ona taki ma efekt, czy nie, bo pewnie w różnych miejscach różnie zadziała, ale jakby strategia, która mi osobiście się sprawdza, to jest pokazać jakąś metrykę, porozmawiać z kimś o jednej prostszej metryce, prostszej do załapania metryce, tak? I zacząć z nim dyskusję, co tu widzi, w jaki sposób i tak dalej. Po czym jakby wiadomo, że no jak już wyjdzie, że faktycznie to ta metryka coś tutaj bardzo dziwnego pokazuje, no bo przecież nie wiem, no dowozimy rzeczy w sprincie, wszystko jest ok, no to wtedy możemy powiedzieć, no dobra, no to zobaczmy jakby co się składa na ten czas, nie? Otwórzmy tam na przykład, nie wiem, Actionable Agile, Aging Whip Diagram, zobaczmy jakby, które kropki są wysoko, zobaczmy co to za zadania, podejmijmy decyzję wobec każdego z nich, ile czy ono jest już po prostu przestarzałe, czy może zapomnieliśmy o nim, ale wciąż chcemy je zrobić, no to może je zaplanujmy, czy może to jest coś, co było rozpoczęte, ale stało się w pewnym momencie opcją, więc chcemy o tym pamiętać, wrzućmy to do backlogu z powrotem. Jakby już się zaczyna jakaś konkretna akcja do zrobienia, przy okazji której ktoś poznaje na przykład dodatkową metrykę. Nie? Okej, czyli jakby zaczynasz z czymś prostym i być może takim zakładasz, że to będzie coś interesującego dla tej osoby, dla tego interesariusza i zaczynasz rozmawiać o tym Tak. z tą osobą i zaczynacie pewnie planować jakieś działania, tak? Analizować, co zrobić, jeśli kwestia jest taka, że metryka coś źle pokazuje, to sprawdźmy i faktycznie ten. Tak, Ja to jest mam jedna ze podobną. strategii. Druga ze strategii to jest znaleźć w organizacji kogoś, kto albo to robi, albo ma dużą chęć to robić. Zrobić to z kimś, kto chce, kto na przykład widzi w tym jakiś potencjał rozwojowy, a naprawdę w wielu organizacjach i no, moje doświadczenie jest takie, że w każdej organizacji znajdzie się jakiś product owner, który chce się rozwijać. Tak? Zrobić to z jedną osobą, z którą jest łatwo, a później wyjść i powiedzieć: zobaczcie, no jakby zrobiliśmy tutaj i nam pomogło. I teraz można zapytać człowieka, któremu to na co dzień pomaga, w jaki sposób mu to pomaga. Taka strategia troszkę na, jak to powiedzieć, bardziej chociaż nie, no obie są przez relacje, ale no to są jakby dwie strategie, które mi ułatwiają, nie? I potwierdzam oczywiście to, co powiedziałeś, przyjście do zespołu, powiedzenia: słuchajcie, teraz będziemy mierzyć, bo mierzenie jest dobre, no rzadko kiedy się sprawdza. Chociaż Mhm. może gdzieś się sprawdzi, nie chcę tu mówić o wszystkich zespołach, pewnie są na świecie takie zespoły, które powiedzą: o, coś nowego, no w sumie fajnie, nie wiem, lubimy się rozwijać, mamy na to przestrzeń, czas, zorganizowani jesteśmy w taki sposób,
że nie widzimy w tym ryzyka, że to nam nagle dołoży więcej pracy i jeszcze zamiesza w procesie grupowym, no to spróbujmy. Nie? To jakby są takie zespoły, ale pewnie nie cały świat tak działa. Okej. U mnie tam, gdzie to zadziałało najbardziej, zaszczepianie mierzenia, w ogóle podejścia mierzenia, to było tam, gdzie faktycznie też zaczynałem od takich podstaw, gdzieś jakieś pokazywania rzeczy i omawiania tych obaw. Czyli pokazuję coś, dostaję te obawy i zaczynam omawiać to z ludźmi, ok, czego się obawiacie, a jak to wyglądało wcześniej na przykład, a jak tu wyglądają cele w tej organizacji, nie? Jak przychodzę do nowej organizacji albo jak do zespołu, no to pytam się, ok, to jak wcześniej to u was było? Z czym wam się kojarzą te metryki? Na co zwracacie uwagę? Po czym poznajecie, że coś jest dobre, a co nie? Po czym poznajecie, że na przykład to, co robicie, pomaga wam? Jak to szacujecie? Jak do tego podchodzicie? No i jakby tak stopniowo rozmawiamy o tych metrykach, a takim drugim krokiem i tam, gdzie faktycznie w tych zespołach, gdzie to najlepiej zadziałało, to jest zaangażowanie zespołu w tworzenie tych metryk. Czyli metryki przepływowe to jest tylko jeden obszar z całego spektrum, które można mierzyć. I dla mnie najważniejszy jest tutaj cel, bo metryki powinny pomagać w podejmowaniu decyzji w momencie, kiedy dążymy do jakiegoś celu. I dlatego lubię tak bardzo taką metodę GQM, czyli Goal Question Metric, gdzie najpierw sobie wyznaczamy ten cel. Później do tego zadajemy pytania. Możemy sobie zadać pytanie, ok, jakie będę decyzje podejmował w trakcie dążenia do tego celu. I mogę sobie wypisać kilka takich obszarów i na przykład, że chcę wiedzieć, nie wiem, jak bardzo jestem przewidywalny, chcę wiedzieć, jak szybko potrafię sobie rozwiązać problemy w zespole, chcę wiedzieć na przykład, mam wąskie gardła, chcę wiedzieć, jak na przykład, kiedy mogę powiedzieć interesariuszowi, że coś dostarczę, tak, jeśli przyjdzie do mnie z nowym zapytaniem. I kilka takich obszarów sobie wypisujemy i do tych obszarów można stworzyć później metryki. I później na przykład sobie te metryki tak trochę oszacować, które są najbardziej wartościowe, przydatne, które są na przykład leading indicators, które są lagging indicators, czyli takie wyprzedzające, opóźnione metryki i jakie są koszty tych metryk, no i robimy sobie jakąś tam zawężoną grupę tych metryk i wtedy zachęcam zespół, żeby wzięli te metryki, albo na przykład niektóre osoby biorą jakieś metryki jako swoje, zaczynają się nimi opiekować. Trochę znowu jak w holokracji, gdzie na spotkaniach taktycznych mamy tak, że każda jakaś rola, możemy od niej oczekiwać, że będzie miała jakieś metryki pokazujące, że ten obszar, którym się opiekuje, faktycznie dobrze działa. I możemy zgłosić zapotrzebowanie, że słuchaj, potrzebuję od ciebie takiej metryki, bo dzięki temu ja w mojej roli będę mógł działać jakoś inaczej, tak? Że na przykład, nie wiem, product owner powie, ja potrzebuję metryk dotyczących jakości naszego produktu i tutaj zespole, albo na przykład, nie wiem, deweloperze albo testerze, proszę tutaj zaproponować jakąś metrykę, która będzie pokazywać, jakiej jakości jest nasz produkt, tak? Albo jakiś zestaw kilku wskaźników, nie? No tutaj wyszliśmy, to w ogóle ciekawa uwaga, że jakby faktycznie mocno dużo w trakcie tej rozmowy dużo miałem z tyłu głowy takich metryk, właśnie metryki przepływu, czyli te rzeczy, które są jakby dosyć dobrze, jasno i klarownie określone. Tak? W sensie, że to się robi de facto, no pomijając to, że różne zespoły mają różny flow, czy różne workflow na boardach i tak dalej, to jest de facto jakby ta sama rzecz. Natomiast to, co Paweł mówisz, zwłaszcza takie metryki jak metryki produktowe, no to trzeba w każdej organizacji wypracować swoje. Nie? W sensie, no jakby owszem, są tam pewnie standardy takie, że no, nie wiem, ilość użytkowników, którzy się zarejestrowali w serwisie w ciągu ostatniego tygodnia. To jest pewnie dosyć uniwersalne. Pewnie wiele produktów jest takich, które mówią, ta metryka może nam w czymś pomóc. Natomiast tamtych metryk jest znacznie więcej i mogą dotykać właśnie bardzo, bardzo różnych aspektów. No i bardzo użyteczna strategia w tym, żeby
zachęcić po prostu ludzi do stworzenia tego. Ja bym powiedział, że akurat o ile w metrykach procesowych to jakby ja osobiście czuję się ekspertem i no bez problemu jestem w stanie coś konkretnego zaproponować, to wręcz w metrykach produktowych jakby czułbym, że coś tutaj robię nieprofesjonalnie, gdybym nie zaangażował w to ludzi, tak? Bo no, zwykle ludzie, którzy pracują bezpośrednio przy produkcie, tak? Nie wiem, tester będzie więcej wiedział na temat tego, jak zmierzyć jakość w tym produkcie niż ja, tak? Deweloper będzie więcej wiedział na temat tego, jak zmierzyć jakieś, nie wiem, pokrycie testami, czy jakieś inne rzeczy takie o charakterystyce jakościowej. Product owner będzie lepiej wiedział, na jakich celach mu zależy. I tu chyba może warto, żebyśmy też podkreślili to tak bardzo, bardzo mocno, że zwykle no, za metrykami przepływu stoi jakiś cel pod tytułem optymalizacja taka operacyjna. Um, czyli jakby, żeby się nie przeciążać, a jednocześnie robić możliwie pracować możliwie jak najskuteczniej. Natomiast w przypadku metryk produktowych, to tam ten cel jest ogromnie istotny. To znaczy, jeśli my sobie nie wiemy, po co nam, tu wracając do oryginalnego pytania, żeby przez ten pryzmat na to spojrzeć, jeśli nie wiemy, po co nam metryka, po co my ją wprowadzamy, jaki tam jest pod spodem cel, no to prawdopodobnie różne tam rzeczy mogą się pojawić, ale w sensie różne problemy mogą się pojawić po drodze, jeśli nie mamy tego obszaru zadbanego. No tak, jedno mówi nam, czy robimy rzeczy właściwie, a drugie mówi nam, czy robimy właściwe rzeczy. Tak. I oba są ważne, bo to też tak kiedyś pamiętam, przyznam się teraz, że kiedyś miałem takie podejście, że no w sumie po co dbać o rzeczy, o właściwe robienie rzeczy. Najpierw trzeba przede wszystkim zadbać o robienie właściwych rzeczy. Nie? A ostatnio dochodzę do wniosku, że to chodzi o jedno i o drugie. I jakby niezadbanie o jedno z tych, w sensie o to i jak i co, zawsze skończy się źle. Mhm. Więc tak, tak. Zarówno o tym, jaki jest cel tych metryk, jak i jak je później będziemy mierzyć, wracając do oryginalnego pytania. No dobrze, to może tak podsumowując ten odcinek, w pierwszej części powiedzieliśmy trochę o tych obawach. Dużo mi tutaj wybrzmiało przede wszystkim o tym strachu przed oceną, który może się wiązać z wcześniejszymi jakby rzeczami, które nas doświadczyły, ale też z kulturą organizacji i tym, jak menedżerowie czy liderzy, czy wiążą na przykład metryki z celami, czy wręcz metryki z celami samymi w sobie. W jaki sposób to jest przedstawiane i rozliczane w organizacji. Trochę tam jest też o tym takim niezrozumieniu, ale też na naszych barkach jest to, żeby to zrozumienie zwiększyć. I jeśli tego nie zrobimy, to też mierzymy się z tymi trudnościami i z tym oporem w wprowadzaniu metryk. A z kolei w rozwiązaniach dużo usłyszałem o angażowaniu ludzi, wyjaśnianiu i zaczynaniu od małych rzeczy, małych, prostych metryk do tego, żeby otworzyć konwersację i na tym budować to zrozumienie, zmianę tego mindsetu, tego nastawienia do mierzenia i pokazywania, że warto, faktycznie po coś to się przydaje. No, małe kroki robione systematycznie są łatwiejsze niż jeden duży krok. Dlatego na przykład tu od razu powiem, jakby trudno mi sobie wyobrazić wdrożenie metryk do organizacji jednym wielkim Big Bangiem. Tak, w sensie, że tutaj te same zasady, jak tam rozwijamy jakiś produkt i robimy to iteracyjnie, no to pewnie ta sama zasada również może być zastosowana przy zadbaniu, czy przy zadbaniu o to, żebyśmy opierali decyzje o dane. To jest dla mnie takim celem, czy jakby tym krokiem, po co się robi metryki. Tak, no kropka. Kropka. Skuteczność metryk też można mierzyć.
Ile na Tak. przykład dobrych decyzji zostało podjętych na podstawie tych danych, które dostarczyliśmy, ale może o tym w W innym tym odcinku. odcinku. Dobra, Dobra, to to co? co? Dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy Bardzo nam bardzo. miło, bardzo nam miło, że nas słuchacie, więc jeśli ten odcinek się Wam podobał, tak, to zapraszamy serdecznie. Dajcie nam znać. W sensie możesz to zrobić za pomocą jakiegoś lajka, czy jakkolwiek. Nie będziemy tu mówić o lajkach, ale jakby najbardziej wartościowe dla nas będzie, jak po prostu dasz nam znać, hej, przesłuchałem, jakby było dla mnie wartościowe, z tym się zgadzam, z tym się nie zgadzam, więc zapraszam serdecznie, czy zapraszamy serdecznie, myślę, że mogę powiedzieć w imieniu nas obu. No i co, do następnego odcinka. Cześć. Hej!